Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiejszy film będzie pierwszym z zupełnie nowej serii na moim kanale, a dotyczyć tym razem będzie religijności Polaków. Dowiemy się, ilu faktycznie w Polsce jest katolików. Sprawdzimy, gdzie najmniej uczęszcza uczniów na lekcje religii oraz poznamy skalę apostazji. Zapraszam do oglądania. Na wstępie wyjaśniam, iż w tym filmie skupiliśmy się na religijności w znaczeniu chrześcijańskim, jako że religia chrześcijańska w Polsce jest religią dominującą. Treść filmu nie faworyzuje żadnej z postaw i wyborów, a przedstawia jedynie zebrane ogólnodostępne dane statystyczne. Religijność w teologii chrześcijańskiej to cnota moralna polegająca na okazywaniu Bogu należnej mu czci poprzez kult wewnętrzny. Upraszczając, za osobę religijną uznać należy człowieka uczestniczącego we mszy świętej czy korzystającego z sakramentów. Więc jak to jest z tą religijnością w Polsce? Polska według statystyk z roku 2023 ma ponad 34 000 duchownych. Do tej liczby oprócz księży w parafiach, kapelanów wojskowych, zaliczono również zakonników i duchownych pracujących poza granicami naszego kraju, na przykład na misjach. Niemniej jednak liczba duchownych robi wrażenie i co ciekawe jest rekordowo wysoka. I tutaj pojawia się kontrast, mianowicie pomimo iż w naszym kraju jest tak wielu duchownych, liczba powołań kapłańskich dramatycznie spada, a seminaria zaczynają świecić pustkami. Przykładowo jeszcze w roku 2002 liczba kleryków wynosiła 6737, a w roku 2023 już tylko 1690, a więc prawie czterokrotnie mniej. Ilu Polaków utożsamia się jako katolicy? Tutaj, w zależności od źródła, wartości procentowe nie są jednoznaczne. Natomiast bezsprzeczne jest, że liczba ta znacznie zmalała w szczególności w porównaniu do lat 90. XX wieku. Zgodnie z badaniem Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2021 przynależność do Kościoła katolickiego zadeklarowało 71,3% Polaków, co w porównaniu do poprzedniego badania z roku 2011 jest liczbą mniejszą o około 16 punktów procentowych i znacznie niższą w porównaniu do lat 90. XX wieku. Jeśli zaś chodzi o udział w niedzielnych mszach świętych, to rozbieżność danych statystycznych jest tu dość duża, ale uśredniając można przyjąć, że liczba osób deklarujących udział w praktykach religijnych znacznie zmalała i wynosi około 30%. Przy czym jeszcze 15 lat temu odsetek osób deklarujących udział co niedzielę we mszy wynosił około 50%. Do Komunii Świętej w niedzielę zaś przystępowało 19% osób, a obecnie przystępuje około 13%. Jakie są najbardziej religijne województwa, a więc województwa z najwyższym procentowym wskaźnikiem osób deklarujących się jako katolicy? Otóż najbardziej religijne województwa to województwo podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Zadeklarowani katolicy stanowią ponad 80% osób. Najmniej zaś religijne województwa to województwo zachodniopomorskie, dolnośląskie i pomorskie. W tych województwach odsetek zadeklarowanych katolików przekracza 60%. Wyraźny jest podział Polski na tą bardziej religijną, czyli południowo-wschodnią część, i tą mniej religijną, czyli zachodnią. Zresztą potwierdzeniem powyższych statystyk jest fakt, iż ranking najpobożniejszych diecezji w Polsce zdominowały diecezje z południowo-wschodniej części naszego kraju. Około 61% wiernych diecezji tarnowskiej chodzi regularnie do kościoła, a ponad 25% przyjmuje komunię świętą. To najwyższy wynik w kraju. Kolejna jest diecezja rzeszowska i archidiecezja przemyska. Warto również dodać,
że podobnie jak liczba osób deklarujących się jako katolicy, zmniejszyła się również liczba uczniów uczęszczających na lekcje religii. Najmniej uczniów uczęszcza na lekcje religii w diecezji warszawskiej, opolskiej i łódzkiej. Średnia liczba uczniów z tych diecezji wynosi około 62%, najwięcej zaś w diecezji przemyskiej, tarnowskiej i rzeszowskiej, gdzie średnia liczba uczniów przekracza 90%. Co ciekawe, znowu w kontraście do ogólnego spadku religijności w Polsce, wskazać należy, że w ostatnim czasie zwiększyła się liczba wspólnot religijnych, bractw, ruchów i stowarzyszeń, w tym grup zrzeszających mężczyzn. W pracę apostolską angażuje się w różnych formach około 8% wiernych świeckich, co stanowi 2,6 miliona osób. Apostazja to porzucenie wiary religijnej lub religii, inaczej mówiąc wystąpienie ze wspólnoty religijnej. W Polsce uzyskanie szczegółowych danych na temat liczby osób dokonujących aktu apostazji jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Nie znaczy to jednak, że nie można oszacować skali tego zjawiska oraz przeanalizować, czy apostazji dokonuje się więcej czy mniej niż kiedyś. Ze szczątkowych doniesień prasowych można doszukać się ciekawych informacji. Okazuje się bowiem, że w roku 2020 w samej tylko archidiecezji krakowskiej apostazji było więcej niż 10 lat wcześniej w całej Polsce. Bez wątpienia wskazuje to na wzrost liczby osób występujących z Kościoła. Co ciekawe, u naszych zachodnich sąsiadów liczba apostazji łącznie, a więc nie tylko w odniesieniu do Kościoła katolickiego, w ciągu zaledwie 2 lat prawie się podwoiła i w roku 2021 wyniosła około 640 000. Odpowiadając na zadane na początku tego filmu pytanie, co z religijnością Polaków, analizując dane zarówno Głównego Urzędu Statystycznego, raport Kościół w Polsce 2023 Katolickiej Agencji Informacyjnej, jak i inne artykuły prasowe, uznać jednoznacznie należy, że religijność Polaków spada. Co prawda w naszym kraju mamy dużą ilość świątyń, wręcz rekordową ilość kapłanów, tworzą się nowe grupy, bractwa i stowarzyszenia religijne. Niemniej jednak Polacy, zwłaszcza ci młodzi, odchodzą od Kościoła. Państwu natomiast pozostawiam ocenę tego zjawiska, przywołując jednocześnie konstytucyjne prawo zapewnienia każdemu wolności sumienia i religii. Mam nadzieję, że temat Was zaciekawił, dlatego zachęcam do subskrypcji kanału i śledzenia kolejnych ciekawych tematów oraz podróży. Dziękuję za uwagę i do następnych filmów.